Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem opowiedzieć o wyżynarce włosowej Dedra DD7762, którą miałem okazję używać w ostatnim czasie. Nie będzie to jednak typowa dla mojego kanału recenzja z testami, bardziej chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami z pracy na tej maszynie. Na co dzień korzystam z wyżynarki włosowej Dremel Motosaw, którą mieliście okazję widzieć przy okazji kilku moich projektów, zatem w filmie przedstawię swoje wrażenia z perspektywy użytkownika wspomnianego narzędzia Dremela. Pierwsze moje spostrzeżenie było takie, że maszyna jest duża. Nie tylko w porównaniu ze wspomnianą Motosaw, ale także w odniesieniu do popularnych tanich wyżynarek. Jest też dość ciężka, waży około 25 kg, ale też dzięki temu jest stabilna w trakcie pracy. Aby ułatwić ewentualne przestawianie, w górnej części mamy do dyspozycji uchwyt. Drugie pozytywne wrażenie związane jest z umiejscowieniem panelu sterowania. Ten znajduje się na górnym ramieniu i mamy go bezpośrednio przed oczami. Dzięki temu wygodnie można włączyć urządzenie, ustawić jego szybkość w zakresie od 400 do 1600 skoków na minutę, a także włączyć podświetlenie. Przy okazji możemy zauważyć, że wyżynarka wyposażona jest w funkcję soft startu i odznacza się mocą 240 W, co jest wyjątkowo dużą wartością jak na urządzenia tego typu. Z boku znajduje się wężyk z nadmuchem i oświetleniem, który możemy w miarę wygodnie nakierować na miejsce pracy. Z jednej strony być może dobrze, że nie plączą nam się przed oczami niezależne wysięgniki do obu tych funkcji, z drugiej strony preferowałbym jednak mieć możliwość oddzielnego ustawienia nadmuchu i oddzielnego ukierunkowania źródła światła. Niemniej jednak w Dremelu nie miałem żadnej z tych funkcji. Jak się spisują te elementy w Dedrze, pokażę za chwilę. Poza tym oczywiście mamy stopkę, która zapobiega poderwaniu materiału do góry. Można ją zatem podnosić i opuszczać dzięki pokrętle umieszczonemu z boku. Można też ją pochylać, tak aby była ustawiona równolegle do blatu, gdy ten próbujemy przechylić. W tym celu jednak trzeba użyć załączonego klucza imbusowego. Mamy też osłonę. Ustawienie osłony możemy regulować. Wystarczy poluzować dwie śruby po bokach, a gdy już ustalimy właściwą pozycję, z powrotem je skręcić. Oczywiście stopkę i osłonę można zdemontować, a jednak preferuję pracę z oboma tymi elementami. Z tyłu znajduje się dźwignia naciągu, a pod stolikiem pokrętło z blokadą pozwalające na pochylenie blatu. Omawianie narzędzia zacznę od blatu roboczego. Duży rozmiar maszyny przekłada się również na duży rozmiar blatu. Od brzeszczota do tylnej krawędzi stołu, znajdującej się tuż przy ramieniu, jest 46 cm, z kolei z przodu mamy podparcie o długości 19 cm. Blat ma kształt gruszkowaty, wokół brzeszczotu szerokość dochodzi do 33 cm i zwęża się ku tyłowi, gdzie szerokość wynosi około 7 cm. Do samego blatu nie mam zastrzeżeń, jest płaski. Jednak wkładka wokół brzeszczotu, będąca minimalnie niższa od reszty blatu, powoduje, że małe elementy w trakcie przesuwania po stole podczas cięcia potrafią się tutaj zahaczyć. Przy odrobinie wprawy można do tego przywyknąć. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie opuszczać za nisko stopki. Rozwiązaniem tego problemu byłaby wymiana wkładki, ale o tym powiem pod koniec. Blat można pochylić w obie strony o kąty 45 stopni. Służą do tego dwa pokrętła pod blatem. Pierwszym odblokowujemy i zablokowujemy możliwość pochylania, drugim zaś ustawiamy odpowiedni kąt. Jeśli po pochyleniu nie możemy obrócić rękojeści blokady, bo przeszkadza np. blat, to wówczas możemy ją odciągnąć do siebie, odwrócić samą rękojeść, puścić, a następnie już normalnie dokręcając zablokować ustawienie. Ja do tego sposobu ustawiania pochylenia nie miałem zastrzeżeń. Również w trakcie cięcia pod kątem uzyskiwałem zadowalające mnie rezultaty. Szkoda tylko, że chociaż ustawienie blatu jest beznarzędziowe, to już do przekręcenia stopki trzeba mieć klucz imbusowy pod ręką. Na jakość i możliwość cięcia wyżynarką włosową oprócz samego narzędzia wpływają oczywiście brzeszczoty. Na początek sprawdziłem, jak radzi sobie ten dostarczony razem z pilarką i przyznam, że nie było źle.
wytrzymał dłużej niż oryginalne brzeszczoty Dremela w Motosol, które potrafią mi dosyć często pękać. Aby zamontować brzeszczot, trzeba poluzować naciąg, odchylając tylną dźwignię i kręcąc ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie trzeba zahaczyć brzeszczot o dolny zaczep, co wymaga odrobiny wyczucia, ale z czasem można dojść do wprawy. Potem trzeba zahaczyć brzeszczot z kolei o górny zaczep, a potem zwiększyć naciąg, dokręcając dźwignię i opuszczając ją. Należy pamiętać o ustawieniu zębów brzeszczotu we właściwym kierunku. Ponieważ chciałem ocenić maszynę, zdecydowałem się też sięgnąć po brzeszczoty firmy Pegas ze stworzeniami. Nie było problemu z ich dostępnością, bo w maszynie stosuje się brzeszczoty o rozstawie stworzni 127 mm. Dla niektórych jednak kluczowa może okazać się odpowiedź na pytanie, czy w tej wyżynarce można zamontować brzeszczoty bez stworzni, czyli bez tzw. przetyczek. Brzeszczoty takie wymagają bowiem nawiercania mniejszych otworów, gdy chcemy wycinać od wewnątrz i są tańsze. Również znane mi brzeszczoty spiralne występują tylko w wersji bez stworzni. Jednak odpowiedź na postawione pytanie nie jest taka prosta. W instrukcji bowiem znajdujemy wyraźny zapis, że należy stosować tylko brzeszczoty ze stworzniami. Ale do mojego egzemplarza wyżynarki dostałem dołączony woreczek strunowy z zapasowym brzeszczotem bez przetyczki, 2 małymi śrubkami oraz pasującym do nich kluczem imbusowym. Okazało się, że w górnym i dolnym uchwycie znajdowały się nagwintowane otwory, w które można było wkręcić wspomniane 2 śrubki i przycisnąć nimi brzeszczot bez przetyczki. Popróbowałem pracy z tym brzeszczotem, który był dołączony w zestawie i chociaż ciąłem nim twarde drewno, nawet body, dąb, sklejkę, to nie zerwał się. Nie było problemu nawet, gdy ciąłem stosunkowo ciasne łuki. Jak wspomniałem, wyżynarka została wyposażona w elementy, które ułatwiają śledzenie linii cięcia. Na wężyku mamy lampę, która oświetla miejsce pracy, ale bardziej punktowo. Ja najczęściej z niej nie korzystałem. Oprócz tego na tym samym wężyku mamy wydmuch. Jeśli podłoży się rękę pod niego, to prawie nic nie czuć. Jednak radzi sobie ze swoim podstawowym zadaniem, a zatem pozwala oczyścić pył z linii cięcia. Niezależnie z jakim materiałem pracowałem i jakich rozmiarów, z tym akurat nie miałem kłopotu. Jednak urobek nie trafiał dużo dalej, a głównie zalegał na stole i tutaj, choć podłączony odkurzacz poprawiał sytuację, to jednak daleko było do ideału. Dodatkowo średnica wewnętrzna przyłącza wynosi 38 mm, jest ciut za duża jak dla mojego Kershera. Głośność samej maszyny zmienia się w zależności od ustawienia od 70 do 88 dB. Jednak i tak hałas ten skutecznie zagłuszał odkurzacz, więc przez większość czasu korzystałem z ochronników słuchu. Jeśli chodzi o wibracje, to dla mnie odczuwalne stawały się one dopiero, gdy ustawiona była szybkość przekraczająca około 2/3 maksymalnej wartości. Dodatkowym akcesorium tej pilarki włosowej jest wałek giętki. Zakładamy go z boku, wsuwając linkę napędową w gniazdo na silniku, natomiast plastikową osłonę należy nałożyć na obudowę silnika i zablokować zaciskiem. Mocowanie ma specjalną wypustkę, aby dało się nałożyć końcówkę wałka w jeden określony sposób. Szkoda, że ta obejma jest plastikowa. Wałek obraca się z szybkością w zakresie od 1200 do 4500 obrotów na minutę. Możemy posługiwać się nim trzymając go w ręku albo zamontować w specjalnym blacie umieszczonym z tyłu wyżynarki.
W tym celu wystarczy wsunąć wałek od dołu, tak aby wystawał na odpowiednią wysokość, a następnie dokręcić. Trzyma się on w mocowaniu dosyć pewnie, a my możemy korzystać z niego jak z mini frezarki dolnowrzecionowej albo z szlifierki wrzecionowej. Blat o wymiarach 136 na 180 mm umieszczony jest delikatnie poniżej wierzchu ramienia wyżynarki, przez to swoboda przesuwania materiału była ograniczona krawędzią ramienia. Na blacie wokół wałka mamy ażurową wkładkę, a pod spodem przyłącze do odkurzacza, co ułatwia odprowadzanie uropu. Wałek wyposażony jest w uchwyt pozwalający na montaż osprzętu o średnicy trzpienia od 0 do 6,35 mm. To wyjątkowo duży zakres. Multiszlifierki zwykle pozwalają na mocowanie osprzętu o średnicy trzpienia do niecałych 3,5 mm. Niemniej jednak w konsekwencji końcówka wałka jest dosyć gruba, co ogranicza możliwość pracy w wąskich przestrzeniach. Dla mnie mankamentem jest też to, że w trakcie pracy wałka wciąż napędzany jest też brzeszczet. Mi udało się przepracować na wyżynarce ponad 2 miesiące. W tym czasie zdążyłem wyciąć troszkę ozdób na święta, pudełka, świeczniki czy zabawki dla dzieci. Niektóre z nich pojawiły się albo pojawią się jeszcze na moim kanale. Używałem zarówno brzeszczotów oryginalnych Dedry, w tym dostarczonego przez producenta egzemplarza bez stworznia, jak i ciąłem brzeszczotami Pegazy. Maszyną pracowało się komfortowo, wycinanie było dużo wygodniejsze niż na moim Dremelu. Dobrze cięło się sklejkę, nawet tą grubszą. Maksymalna wysokość ciętego elementu wynosi 51 mm, aczkolwiek producent wskazuje, że optymalne efekty uzyskuje się wycinając z materiału o wysokości do 14 mm. Jedyne co musiałem pilnować, aby nie dociskać zbyt mocno wąskich kawałków materiału do blatu, bo potrafił się on zatrzymać zahaczając o krawędź, ale to właściwie jedyna niedogodność, jaką odczułem w trakcie pracy. Nie należy też zapominać o konserwacji maszyny, w szczególności o smarowaniu łożysk ramienia zgodnie z zaleceniami producenta. Do tego celu służą 2 otwory po obu stronach ramienia zamaskowane gumowymi zaślepkami. Musimy również pilnować stopnia zużycia szczotek silnika. Szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania dotyczące pracy z tą wyżynarką, trafiłem na grupę facebookową Wyżynarka Włosowa i Wyżynanie. Na tym forum, ale także jak się okazało na kilku innym, w tym Dom i Drewno czy Kornikowo.pl, można znaleźć bardzo bogate opisy doświadczeń z pracy tym narzędziem jednego z jej użytkowników, pana Marka. Nie tylko wskazał on na słabsze strony tej maszyny, ale też zaproponował i opisał modyfikacje, które na niej przeprowadził, a które znacznie usprawniły recenzowane narzędzie. Przedstawił m.in. jak przerobić mocowanie brzeszczotów tak, aby można było swobodnie zakładać te nieposiadające stworzni. Pokazał też jak zastąpił wkładkę wokół brzeszczotu tak, aby łatwo się ją wyjmowało i nie było problemu z przesuwaniem po niej materiału. W opisie do tego filmu znajdziecie linki zarówno do wspomnianych forów, jak i odnośnik do kanału pana Marka, który korzysta z tej maszyny już od kilku lat. Niech to posłuży za podsumowanie tego materiału.